Cześć, Bartek Urban, Autowizja.pl. Zapraszam do testu Volvo XC40. Volvo XC40 jest trzecim modelem z serii XC, czyli pojazdów sportowo-rekreacyjnych typu SUV lub crossover. Dołączył on do większych braci modelu XC60 oraz XC90. Do niedawna w gamie było też XC70, jednak obecnie zostało ono zastąpione modelem V90cc, czyli cross country. Największe zaskoczenie dla mnie to fakt, że XC40 nie jest zmniejszonym XC60, tylko zupełnie nowym projektem. Fakt, patrząc idealnie z przodu, można się pomylić i nie odróżnić tych aut. A różnice to są detale, które pewnie pozna tylko fan marki. Jednak pozostała część nadwozia, to jest profil czy tył, są już kompletnie różne. I po tym bez problemu odróżnimy XC40. Warto też dodać, że zmienił się projektant. Za szkice XC60 i XC90 odpowiedzialny był Thomas Ingenlath, natomiast za XC40 znacznie młodszy Ian Kettle. Stąd też, może dużo bardziej młodzieżowe, oblicze nowego modelu. Można nawet śmiało powiedzieć, że XC40 wygląda modnie i stylowo. Ciekawym smaczkiem jest opcjonalna mała flaga przyczepiona do boku maski. Coś czuję jednak, że jak to się zamówi, to długo się nią nie nacieszy, bo wystarczy mocniej pociągnąć i flaga się urywa. Volvo XC40 mierzy 4425 mm długości, 1863 mm szerokości oraz 1658 mm wysokości. Czyli są to wartości bardzo zbliżone do konkurencji, poza wysokością, która jest większa, ponieważ auto ma też spory, bo aż 21 cm prześwit. Bardzo dobry wynik jak na tego typu auto. W porównaniu do XC60, XC40 jest o 263 mm krótszy, 39 mm węższy oraz tylko 3 mm niższy. Rozstaw osi jest o 162 mm krótszy. Z profilu samochodu uwagę zwracają tylne drzwi z szybami, które ostro schodzą się w kształt trójkąta. Sam tył zaś jest kompletnie różny od większych braci i mocno zwraca swoją uwagę. Volvo powróciło też do możliwości zamówienia dwukolorowego nadwozia. Ostatni taki model, jak dobrze pamiętam, to było legendarne już dziś Volvo Amazon. Dach może być albo czarny, albo biały. Czarna barwa oznacza poziom wyposażenia Air Design, natomiast biała to Momentum. Oczywiście można też zamówić jednokolorowe XC40, ale przyznacie, że już nie wygląda tak ciekawie jak dwukolorowe. Bagażnik, jak na klasę premium przystało, może być otwierany elektrycznie i da się to zrobić na 3 sposoby. Za pomocą kluczyka, przycisku lub machając nogą pod zderzakiem. Kufer ma 460 litrów pojemności, co jest normą w tej klasie, ale jest to on za to bardzo ustawny i ma kilka fajnych rozwiązań. Po pierwsze, podłoga jest składana i służy ona na przykład odgrodzenia rzeczy w bagażniku. Po drugie, możemy łatwo zdjąć półkę bagażnikową i ją schować w specjalnym miejscu pod podłogą. Genialne rozwiązanie, ponieważ zawsze przewożąc duże bagaże, nie wiadomo co zrobić właśnie z półką. Kolejna sprawa to idealnie płaska podłoga. Po złożeniu tylnej kanapy najczęściej podłoga jest o kilka centymetrów pochylona, ale nie w XC40. Tutaj jest równo jak stół. Tylną kanapę składamy z kufra za pomocą przycisków. W bagażniku znajdziemy też dodatkowe haczyki, gumy mocujące czy gniazdo pod zapalniczką. Pomimo swoich małych rozmiarów z tyłu, przy wzroście 186 cm, zmieściłem się bez problemu. Zarówno na głowę, jak i na nogi mam kilka centymetrów wolnej przestrzeni. Z tyłu mamy do dyspozycji podłokietnik, gumy w fotelach na jakieś gazety, nawiewy czy USB. Z boku kanapy po obu stronach znalazło się też miejsce na małe drobiazgi. Z przodu również nie mogę narzekać na brak miejsca, a uwagę zwraca bardzo wysoka pozycja za kierownicą, jedna z najwyższych w klasie. Fotele standardowo jak to w Volvo są bardzo wygodne. Po zajęciu miejsca w środku czujemy się jak w klasie premium. Wykonanie jest bardzo dobre, a jakość plastików niezła. Boczki drzwi są wykończone z wykładziny przypominającej filcową, co może w czerni aż tak mocno nie kuje w oczy, ale można wybrać na przykład czerwone wykończenie i wtedy wygląda już niestety to słabo i tanio. Wygląda jak taka najtańsza wykładzina ze sklepu z dywanami. Kolejny minus to skóry, które niestety już się brzydko marszczą, a testowany egzemplarz ma nieco ponad 200 km przebiegu. Wróćmy jednak do wyglądu deski rozdzielczej. O ile z zewnątrz XC40 bez problemu odróżnimy od pozostałych modeli, tak już w środku może być ciężko. Zobaczcie na to. To jest wnętrze Volvo XC90, to jest XC60, a to XC40. Nałóżmy to na jeden obraz, żeby było łatwiej zauważyć różnice, które tkwią w detalach. Nieco inne nawiewy, delikatnie przestylizowana kierownica i inaczej poprowadzone listwy dekoracyjne. W XC40 zniknął też głośnik z góry deski rozdzielczej, który był elementem z najwyższego audio Bowers & Wilkins. W XC40 takiego audio nie uświadczymy, a najdroższe granie to Harman Kardon, który to swoją drogą należy do tej samej spółki co Bowers & Wilkins. Moim zdaniem Harman Kardon gra również wspaniale, choć ja jakimś audiofilem specjalnym nie jestem. Volvo XC40 ma sporo schowków i udogodnień w środku, takich jak szuflada pod fotelem kierownicy, wyjmowany śmietniczek przy podłokietniku, no i oczywiście schowek w podłokietniku i przed pasażerem.
Ten przed pasażerem skrywa w sobie jeszcze jedno bardzo ciekawe rozwiązanie, jakim jest rozkładany haczyk o udźwigu do 2 kg. Sprytne. Volvo ma też ogromne kieszenie po boku drzwi, pozwalające zmieścić torbę z laptopem. W XC40 znajdziemy też specjalnie miejsce na karty czy też bilety parkingowe. Moim zdaniem jest to głupie rozwiązanie, bowiem kartę trzyma się w portfelu czy dokumentach, a bilety parkingowe na podszybiu. No ale co ja tam wiem. Swoją drogą ilość udogodnień i schowków jest naprawdę imponująca i godna pochwały. Deska rozdzielcza jest typowa dla Volvo, czyli minimalistyczna i pozbawiona zbędnych przycisków. Centrum dowodzenia to 2 wyświetlacze. Jeden w miejscu zegarów o przekątnej 12,3 cala, a drugi na środku o przekątnej 9 cali. Zegary w XC40 są tylko cyfrowe w każdej wersji wyposażenia. Oferują one kilka grafik w zależności od naszego nastroju czy temu podobań. Sama obsługa Volvo jest początkowo dość skomplikowana i wiele funkcji wymaga kilkukrotnego kliknięcia, jak na przykład zmiana temperatury. Producent powinien to w jakiś inny sposób rozwiązać, bowiem ani nie jest to intuicyjne, ani bezpieczne, bowiem musimy na długo oderwać wzrok od drogi. Pora na jazdę. Volvo XC40 nie udaje auta sportowo-rekreacyjny, ale właśnie takim jest. Może mieć napęd na wszystkie koła oraz tryb off-road, dzięki któremu możemy nieco pewniej zjechać z utwardzonych dróg. Pojeździłem trochę po lasach i polach i naprawdę sprawdza się takie rozwiązanie. I co najważniejsze, daje nam większe bezpieczeństwo w zimowych czy mokrych warunkach. Co prawda czuć minimalnie, jak dołącza nam się tył, co zresztą widać na przykładzie na tym ujęciu. Przez ułamek sekundy boksują przednie koła, po czym dołącza się tył i auto wyrywa do przodu. Jednak bądźmy szczerzy, 99% swojego życia Volvo XC40 będzie spędzał na drogach utwardzonych. I to czuć, chociażby we strojeniu zawieszenia i wielkości felg. Producent oferuje nawet 21 cali do tego modelu. Ciekawa sprawa, że 20-tonowe koła mają profil aż 45, co jest rzadko spotykane. Dzięki temu wciąż mamy mieć zapewniony komfort jazdy. Cóż, ogólnie samochód jest naprawdę twardy, co na mocnych wertepach czuć. Ma to oczywiście swoje zalety, bowiem po równym asfalcie prowadzi się naprawdę dobrze. Choć wciąż odbiega od precyzji niemieckiej konkurencji. Mimo wszystko, nawet szybszy zakręt nie jest straszny dla XC40, który pokona go pewnie i nie wychyli się bardzo mocno. Póki co, Volvo XC40 występuje tylko z automatyczną przekładnią i napędem na 4 koła oraz jednym z 2 silników pod maską, benzynowe T5 oraz wysokoprężne D4. Oba mają pojemność 2 litrów, benzyniak ma 247 koni, natomiast diesel 190. Już za kilka miesięcy, a dokładnie w 17 tygodniu 2018 roku, rozpocznie się produkcja XC40 z silnikami o mniejszej mocy. To jest z dieslem 2.0 o mocy 150 koni oraz benzyną o mocy 190 i 150 koni. Słabszy wariant benzynowy, czyli T3 o mocy 150 koni, to będzie nowy silnik konstrukcji Volvo o 3 cylindrach i pojemności 1.5. Będzie to jedyny silnik w gamie o innej pojemności niż 2.0. W następnym roku, a dokładnie w 17 tygodniu 2019 roku, ma się pojawić diesel D2, czyli również 2.0, ale o mocy tylko 122 koni. Czemu tak mała moc tak dużej pojemności w turbodieslu? Ze względu na podatki, bowiem są kraje, gdzie jest podatek od mocy, a nie od pojemności auta. W testowanym przeze mnie egzemplarzu pod maską znajduje się jednostka D4, czyli turbodiesel o mocy 190 koni i momencie aż 400 Nm. Do setki auto powinno przyspieszać według producenta w 7,9 sekundy. Co prawda wyszedł czas o sekundę gorszy, ale auto było nowe, miało bardzo mały przebieg, a na pokładzie miałem dodatkowego pasażera i cały bagażnik sprzętu. Zresztą Volvo raczej nigdy nie aspirowało do bycia najszybszym, choć uczciwie trzeba przyznać, że konkurencja ze zbliżoną mocą jest nieco szybsza. Diesel D4 oferuje aż 400 Nm i to czuć, chociaż reakcja na gaz nie zawsze jest taka, jakiej byśmy oczekiwali. Tutaj nieco zawinia skrzynia biegów, która niestety nie reaguje tak szybko. Jeszcze wracając do drugiej wersji silnikowej, dostępnej obecnie na rynku, czyli T5, to tam osiągi są znacznie lepsze, tak samo jak i odczucia. Zmierzyłem również tą wersję i do setki wyszło 6,8 sekundy, czyli o 0,4 sekundy gorzej niż deklaruje producent, ale znowu auto miało bardzo mały przebieg. Volvo XC40 T5 to już naprawdę szybki samochód, choć ponownie konkurencja z podobną mocą jest szybsza. Volvo jednak zawsze uważane było za synonim bezpieczeństwa i również w XC40 znajdziemy mnóstwo systemów. Podczas odpalania na ekranie z cyfrowymi zegarami pokazuje nam się ogromna lista systemów, a to nie wszystko, co posiada Volvo XC40. Nie będę zanudzał systemami, jakie są na pokładzie, ponieważ jest ich naprawdę mnóstwo. Te ciekawsze, na przykład unikanie kolizji, gdzie samochód po sprawdzeniu drogi potrafi ominąć auto, przed którym nie da rady wyhamować. Inne systemy, na przykład wykrywanie samochodów, pieszych czy rowerzystów przy wyjeżdżaniu z parkingu. Działa to do tego stopnia, że auto samo zahamuje, aby uniknąć kolizji. Volvo XC40 jest też pierwszym modelem, który jest oferowany w usłudze Care by Volvo. To coś na wzór wynajmu czy tam leasingu.
Nie mamy wkładu własnego, a my płacimy 2500 zł miesięcznie przez okres 2 lat i w tym dostajemy Volvo XC40 z pakietem usług. W tym pakiecie jest ubezpieczenie, OC, AC, assistance, serwis, opony letnie i zimowe oraz usługę concierge'a, czyli takiego naszego prywatnego asystenta. Poza tym raz w roku możemy zlecić zabranie naszego auta na serwis spod domu, a także na 14 dni możemy dostać większe auto, jak na przykład XC60 czy XC90. Nie muszą to być ciągłe 14 dni, może to być na przykład po kilka dni. Fajna opcja, jak na przykład chcemy wyjechać z rodziną na wczasy i XC40 okazuje się jednak nieco za małe. Jedyny i najpoważniejszy haczyk to limit kilometrów, który wynosi 20 000 km, co w skali 2 lat jest dość małą wartością, no chyba że planujemy jeździć tylko po mieście. Oczywiście, można wziąć większy limit, ale jej składka miesięczna jest sporo wyższa. Czyli podsumowując, płacimy przez 24 miesiące 2500 zł i nie martwimy się praktycznie niczym poza paliwem. Czy to dobra oferta? Wydaje się uczciwa, zwłaszcza, że w tej kwocie mamy ubezpieczenie, które jak wiemy jest ostatnio naprawdę wysokie. Ale na wszelki wypadek polecam porównać z ofertą innego leasingu czy wynajmu długoterminowego. Tam raczej nie dostaniemy aż tak dobrych produktów pobocznych, ale pewnie będziemy płacić nieco mniej. Skoro jesteśmy przy płaceniu, to pora na cenę XC40. W tym momencie nie jest ona aż tak atrakcyjna dla modelu XC40, bowiem jak zajrzymy do konfiguratora, to okazuje się, że sporo mniejszy XC40 jest tylko o 3500 zł tańszy od XC60. I to z tym samym poziomem wyposażenia Momentum oraz z tym samym silnikiem D4 o mocy 190 koni. Różnica jest jednak w napędzie oraz skrzyni. XC60 ma manuala i przód napęd, a XC40 automat oraz napęd na wszystkie koła. I jeśli dodamy te rzeczy do XC60, to różnica wynosić będzie już 13 000 zł. Już nieco lepiej, choć wciąż nie jest to aż tak duża przepaść. Jednak jeśli poczekamy jeszcze kilka miesięcy, to Volvo XC40 będzie dostępne ze słabszymi i dużo tańszymi silnikami. Najtańszy XC40 z nowym benzynowym 3-cylindrowym silnikiem 1.5 o mocy 150 koni będzie kosztowało minimum 127 200 zł. Jak to się ma do konkurencji? Cóż, różnice są już naprawdę niewielkie, a po porównaniu wyposażenia praktycznie zerowe. Porównując podobne moce, napędy i skrzynie, konkurencyjny Jaguar E-Pace z silnikiem 2.0 diesla 150 koni kosztuje 145 900 zł, podczas gdy XC40 143 200 zł, czyli 2700 zł mniej. BMW X1 również z silnikiem 2.0 diesla 150 koni z napędem na jedną oś i ręczną 6-stopniową skrzynią kosztuje 149 100 zł, czyli 6900 zł drożej. Mercedes GLA 200D z nieco słabszym, bo 136-konnym silnikiem kosztuje 150 400 zł. Najtańszy jest Audi Q3, który ze 150-konnym dieslem 2.0 kosztuje 140 900 zł. I jest to też najstarsza konstrukcja na rynku od 7 lat, więc pewnie lada moment otrzyma nową generację. Volvo XC40 to naprawdę ciekawe i dobre auto. Podchodziłem do niego dość sceptycznie, wydawał się takim modnym crossoverem stworzonym tylko dla pieniędzy. Okazuje się jednak, że pod tym modnym nadwoziem jest to pełnoprawne SUV z mnóstwem praktycznych rozwiązań w środku. Prawdziwe Volvo z rodziny XC. Owszem, rywale mają bardziej efektywne i wydajne silniki, czy bardziej precyzyjne układy kierownicze, jednak Volvo nigdy nie pchało się do bycia najszybszym, czy najlepiej prowadzącym się na zakrętach. Volvo dominowało bezpieczeństwo i nawet jadąc najmniejszym z rodziny XC, czyli XC40, czujemy się bezpiecznie. Bardzo dobry samochód.